tym filmie omówię kompletację dostaw w systemie SAP Business One w wersji 9.0. Kompletacja dostaw jest opcjonalna podczas procesu sprzedaży. Ułatwia ona i pomaga zorganizować wysyłkę towarów do klienta. Na podstawie kompletacji dostaw możliwe jest utworzenie listy pobrania. Dysponując taką listą pobrania, magazynier zbiera towar z odpowiednich lokalizacji magazynu i następnie wprowadza dane do systemu. Dzięki tak uzyskanym danym możliwe jest utworzenie później dokumentu WZ, tudzież faktury sprzedaży. W celu skorzystania z kompletacji dostaw wybieramy sobie z menu głównego gospodarkę materiałową, kompletacja dostaw i następnie kompletacja dostaw. Pojawia nam się okno z szeregiem filtru do wyboru. Tutaj w pierwszym okienku widzimy status. On odnosi się do szuflad kompletacji zapasów, które omówię za chwilę. Kolejne okno to jest grupowanie. Możemy dodatkowo nasze indeksy zgrupować sobie po dokumencie. W kolejnej sekcji widzimy szereg filtrów do wyboru. Pierwszym z filtrów jest wybór dokumentu. Możemy indeksy do listy pobrania i następnie dokumentów WZ i faktury wybierać ze zleceń sprzedaży, faktur rezerwujących lub ze zleceń sprzedaży i faktur rezerwujących. Nie jest możliwe wybieranie indeksów z dokumentów tymczasowych. Kolejnymi parametrami są data księgowania, wymagane na, data dostawy, odbiorca. Dodatkowo możemy sobie rozszerzyć kryteria wyboru poprzez zaznaczenie tego checkboxa. Wybierając listę rozwijaną, mamy kolejne dodatkowe filtry, według których będziemy wybierać indeksy do listy pobrania, a następnie dokumentów. Przykładowo, wybierając sobie sprzedawcę i przechodząc do listy rozwijanej, mam listę sprzedawców, którzy są zarejestrowani w systemie. Mogę również skorzystać przykładowo z rodzaju wysyłki, aby zgrupować indeksy według danej firmy transportowej. Na samym dole widzimy opcję sortowania. Możemy indeksy sortować po dacie dostawy, tak aby na górze mieć indeksy, które muszą najpilniej zostać wysłane do klienta. Możemy też je posortować po odbiorcy, numerze dokumentu, magazynie lub priorytecie odbiorcy. Wciskamy sobie OK i otwiera nam się kolejne okno. Tutaj widzimy te trzy szuflady. Szuflady otwarte, zatwierdzone i pobrane. Kompletacja dostaw, tak jak wspomniałem, zbiera indeksy ze wszystkich otwartych zleceń sprzedaży oraz faktur rezerwujących. W szufladzie otwarte są wszystkie indeksy, na podstawie których będziemy tworzyć listę pobrania i w dalszym ciągu i następnie dokumenty. W szufladzie zatwierdzone są wszystkie indeksy, które są na liście pobrania. W szufladzie pobrane mamy indeksy, które zostały już skompletowane, lecz na ich podstawie nie został utworzony żaden dokument. W celu zademonstrowania całego procesu wybieram sobie kilka dokumentów sprzedaży, to są zlecenia sprzedaży i następnie naciskam Zatwierdź listę pobrania. Otwiera nam się kreator. Możemy dodatkowo listy pobrań utworzyć osobno dla każdego magazynu poprzez zaznaczenie tego indeksu. Tak wygenerowaną listę pobrania możemy zobaczyć, korzystając z opcji menu głównego Gospodarka materiałowa, następnie Kompletacja dostaw oraz Lista pobrania. Przechodząc na ostatni rekord, widzimy listę pobrania, która przed chwilą została utworzona.
Tutaj dodatkowo system pokazuje nam dane o ilości towarów dostępnych na magazynie i o procencie, w jakim zamówione towary mogą zostać skompletowane. Taką listę pobrania możemy wydrukować. W systemie istnieją wzorce wydruku, z których możemy skorzystać, lub możemy również utworzyć własny wzorzec wydruku. Tak wyglądają dwa przykładowe systemowe wzorce wydruku do listy pobrania. Pierwszy zrobiony w Crystal Reports, natomiast drugi zrobiony przy narzędziu PLD. Magazynierzy, kompletując listę pobrania, mogą wprowadzać każdą wartość pojedynczo dla każdego indeksu, tudzież skorzystać z przycisku Pobierz wszystkie. Wówczas zostaną wybrane wszystkie towary do ich aktualnej dostępności na magazynie. Po dodaniu i skompletowaniu takiej listy pobrania naciskamy sobie Aktualizuj. W tym momencie towary z zakładki szuflady otwarte przejdą nam do szufladki zatwierdzone, co za momencik zobaczymy w kompletacji dostaw. Przechodzimy do zakładki zatwierdzone i widzimy indeksy, które zostały skompletowane przez magazyniera. Na tym oknie widoczne jest również, że towar będziemy wysyłać do dwóch odbiorców. W tym celu podzielimy sobie nasze wysyłki na dwie części, na dwie osobne paczki. Załóżmy, że chcemy zrobić wysyłkę do firmy Acme. W tym celu zaznaczam dwa ostatnie wersje i używam przyciska Utwórz. Przycisk ten jest dostępny na każdej z szuflad. Na szufladzie otwarte, zatwierdzone i pobrane. Przycisk ten umożliwia nam utworzenie ręcznego dokumentu WZ, automatycznego dokumentu WZ lub faktury ręcznej. Ja utworzę ręczny dokument WZ, aby mieć możliwość skorygowania danych jeszcze na formatce przed dodaniem jej do systemu. Otworzyła nam się formatka dokumentu WZ. Mogę sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe, ewentualnie je skorygować i kolejnym krokiem jest dodanie dokumentu do systemu. Dziękuję.